Pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów, Izrael to jedno z najbardziej strategicznych państw Bliskiego Wschodu, odgrywające kluczową rolę zarówno polityczną, jak i militarną. Całkowita powierzchnia kraju wynosi około 21 tysięcy km², a liczba ludności przekracza 10 milionów mieszkańców. Mimo ograniczonego terytorium i nieznacznej populacji, izraelska gospodarka należy do najnowocześniejszych na świecie. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, produkt krajowy brutto za ubiegły rok przekroczył 550 miliardów dolarów. Kraj ten od lat przeznacza znaczną część swojego budżetu na cele obronne. W roku 2024 było to rekordowe około 31 miliardów dolarów. Wzrost wydatków wojskowych był bezpośrednio związany z operacjami prowadzonymi w strefie Gazy i przy granicy z Libanem. Siły obronne Izraela składają się z wojsk lądowych, powietrznych oraz marynarki wojennej. Obowiązkowa służba wojskowa obejmuje zarówno mężczyzn, jak i kobiety, którzy ukończyli 18 lat. Liczba żołnierzy służby czynnej wynosi obecnie 160 tysięcy, natomiast siły rezerwowe tworzy 465 tysięcy osób. Izrael posiada również wyspecjalizowane jednostki specjalne, takie jak Sayeret Matkal, Duvdevan czy Shayetet 13, słynące z wyjątkowo wymagających programów selekcji i wysokiej skuteczności operacyjnej. Liczbę komandosów szacuje się na 9 tysięcy. Izraelscy żołnierze uchodzą za jednych z najlepiej wyszkolonych na świecie. Mężczyźni odbywają służbę zasadniczą przez co najmniej 32 miesiące, a kobiety przez 24. Po zakończeniu służby trafiają do rezerwy, w której corocznie uczestniczą w kilkutygodniowych ćwiczeniach, obejmujących mężczyzn do 40 roku życia, a kobiety do 24. Izraelskie siły obronne regularnie uczestniczą w operacjach bojowych. Żołnierze zdobywają doświadczenie w rzeczywistych warunkach konfliktów zbrojnych, takich jak wojny z Hezbollahem, działania zbrojne w strefie Gazy, a także operacje wymierzone w cele terrorystyczne na Bliskim Wschodzie. Lądowe uzbrojenie Izraela obejmuje przede wszystkim około 1300 czołgów, z czego co najmniej 900 znajduje się w rezerwie. Wojsko dysponuje również 35 niszczycielami czołgów i znaczną liczbą transporterów opancerzonych, blisko 6400, z czego przynajmniej 5000 pozostaje w rezerwie. Do tego dochodzą ponad 3400 opancerzonych pojazdów wielozadaniowych oraz więcej niż 600 opancerzonych pojazdów logistycznych i wsparcia. Wśród jednostek artyleryjskich znajduje się 310 samobieżnych, z czego około 100 utrzymywanych jest w rezerwie. Izrael dysponuje także niemal 130 wyrzutniami artylerii rakietowej, przy czym blisko 70 z nich pozostaje w rezerwie. W zakresie obrony przeciwlotniczej wykorzystywanych jest ponad 230 rakietowych systemów przeciwlotniczych, a dodatkowo przechowuje się 170 dział przeciwlotniczych. Izraelskie rozwiązania w zakresie pojazdów wojskowych koncentrują się wokół sprawdzonego w boju czołgu podstawowego Merkawa. Poza nim wykorzystywany jest szeroki wachlarz konstrukcji gąsienicowych i kołowych, pochodzących zarówno z lokalnej produkcji, jak i ze Stanów Zjednoczonych. Wśród nich znajduje się m.in. zasłużony transporter opancerzony M113 oraz armatochaubica M109, wspierane przez lekkie pojazdy użytkowe i lekko opancerzone, co razem tworzy zrównoważone, mobilne siły bojowe. Poza wsparciem natarć i obrony piechoty, siły lądowe dysponują również środkami do zwalczania czołgów oraz rozbudowaną flotą pojazdów wsparcia, inżynieryjnych i obrony powietrznej. Dziesięciolecia walk w środowisku zurbanizowanym zaowocowały opracowaniem szeregu konstrukcji dedykowanych roli ciężkiego transportera opancerzonego, zapewniających zwiększoną ochronę dla gotowych do walki żołnierzy. Izraelskie siły powietrzne mają na wyposażeniu niemal 400 samolotów bojowych, 27 samolotów transportowych oraz prawie 300 maszyn szkoleniowych. Flota obejmuje także 17 samolotów specjalnego przeznaczenia, 2 samoloty wczesnego ostrzegania i kontroli oraz 14 powietrznych tankowców. W użyciu znajduje się również jeden aerostat radarowy wykorzystywany do zadań rozpoznawczych. Wśród śmigłowców znajduje się 46 maszyn szturmowych oraz 87 pełniących inne zadania. Współczesne siły powietrzne Izraela w dużym stopniu opierają się na amerykańskich rozwiązaniach do prowadzenia działań nad polem walki. Wciąż wykorzystywane są samoloty z czasów zimnej wojny, takie jak wielozadaniowe F-16 Fighting Falcon oraz myśliwce przewagi powietrznej F-15 Eagle, te ostatnie również w wersji uderzeniowej Strike Eagle.
Do służby wprowadzono także myśliwce uderzeniowe piątej generacji F-35 Lightning II, a kolejne egzemplarze są zamówione, by uzupełnić flotę. Oprócz tego siły powietrzne eksploatują zasłużone samoloty transportowe Hercules, również w wersji powietrznych tankowców, oraz inne samoloty odrzutowe i turbośmigłowe, pełniące rolę od rozpoznania radioelektronicznego i wczesnego ostrzegania po szkolenie na samolotach i śmigłowcach. Siły śmigłowcowe opierają się na amerykańskich Apache jako głównych maszynach szturmowych. Transport żołnierzy realizowany jest przez śmigłowce serii Black Hawk oraz ciężkie CH-53. Izraelska marynarka wojenna dysponuje 7 korwetami oraz 4 okrętami desantowymi. Posiada także 44 patrolowce. W skład floty wchodzą również 3 okręty wsparcia i logistyki. Wśród okrętów podwodnych znajduje się 6 jednostek. Izraelskie wybrzeże skutkuje projektowaniem jednostek przeznaczonych do działań w strefie przybrzeżnej i wzdłuż linii brzegowej. Największymi są korwety, zarówno pod względem wyporności, rozmiaru, jak i roli. Poza tym marynarka posiada zbiór szybkich łodzi rakietowych, jednostek patrolowych i desantowych, co wskazuje na skoncentrowanie uwagi na obronie izraelskiego wybrzeża i szlaków żeglugowych. Izrael ma na wyposażeniu 60 latających bezzałogowych aparatów bojowych, 2000 dronów rozpoznawczych oraz 2500 amunicji krążącej. Ponadto dysponuje 5 uzbrojonymi bezzałogowymi pojazdami lądowymi oraz 15 bezzałogowymi okrętami. Izraelska siła dronów składa się z lokalnych projektów, które głównie służą do rozpoznania i zbierania danych. Dostępne są również konstrukcje o charakterze uderzeniowym. Wszystkie drony mają skrzydła stałe, przy czym niektóre wymagają przygotowanego lotniska do startu i lądowania, podczas gdy inne mogą być uruchamiane i odzyskiwane w terenie. Według danych międzynarodowej kampanii na rzecz zniesienia broni nuklearnej, Izrael posiada 90 głowic jądrowych, choć oficjalnie nie potwierdza ani nie zaprzecza posiadaniu broni atomowej. Państwo dysponuje różnorodnymi środkami do jej przenoszenia. Wśród nich są pociski balistyczne Jericho 2B o zasięgu około 8000 km, czy Jericho 3, sięgające celu oddalonego o 11,5 tysiąca km, które można uzbroić, w zależności od konfiguracji, np. w 3 głowice typu MIRV. Izraelski przemysł zbrojeniowy należy do najbardziej zaawansowanych i samowystarczalnych na świecie. Kraj ten jest również jednym z czołowych eksporterów uzbrojenia na świecie, osiągając w 2023 roku rekordowy poziom sprzedaży na poziomie 13 miliardów dolarów. Wśród głównych producentów uzbrojenia w Izraelu znajdują się Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems oraz Israel Aerospace Industries. Ten ostatni w ubiegłym roku odnotował wzrost całkowitych przychodów o 15% w wysokości ponad 6 miliardów dolarów. Działania wojenne prowadzone przez Izrael w ostatnich latach mocno obciążyły magazyny amunicji. Dlatego w 2023 roku Ministerstwo Obrony podpisało umowę z Elbit Systems na dostawę tysięcy artyleryjskich pocisków odłamkowo-burzących kalibru 155 mm. Ponadto w ubiegłym roku zawarto m.in. kontrakty na realizację nowej partii tysięcy sztuk precyzyjnych granatów moździerzowych 120 mm Iron Sting oraz dużej partii amunicji nieujawnionego kalibru. Z kolei w styczniu bieżącego roku Elbit Systems zawarł z Ministerstwem Obrony Izraela umowę o łącznej wartości około 275 milionów dolarów na produkcję ciężkich bomb lotniczych oraz surowców niezbędnych do produkcji amunicji. Izrael rozwija też system broni laserowej Iron Beam, który ma stanowić przyszłościową alternatywę i uzupełnienie dla istniejących już zestawów obrony powietrznej. Pod koniec grudnia 2024 roku podpisał kontrakt na dodatkowe pociski przechwytujące do systemu przeciwrakietowego Arrow 3. Równolegle zawarto też umowy na zaawansowane systemy łączności, od radiostacji programowalnych, przez satelitarne systemy transmisji danych, po infrastrukturę wspierającą eksploatację bojową przez całą dobę.